Cześć kochani, dzisiaj troszkę inny vlog. Dzisiaj witam się z Wami z autobusu, z autokaru właściwie. Jedziemy na małą wycieczkę do Eskişehir. Jest to wycieczka zorganizowana, niestety pogoda nam nie dopisała, bo pada tutaj w Stambule i ma padać też w Eskişehir, ale mam nadzieję, że chociaż uda mi się pokazać Wam trochę, jak takie wycieczki organizowane przez biura podróży w Turcji wyglądają. Za chwilę ruszamy, jestem tutaj z mężem i ruszamy na wycieczkę do Eskişehir. Jest teraz 7 rano, mieliśmy taki mały transfer z naszej dzielnicy. Jednym z autokarów, który przywiózł tutaj ludzi, którzy jadą na różne wycieczki do takiego miejsca docelowego tutaj w dzielnicy Yenibosna. I z Yenibosna, z tego naszego transferu, każdy przesiadł się w swoje autobusy, także czekamy, aż nasz autobus się teraz zapełni i będziemy ruszać. Eskişehir Anadolu Üniversitesi lisansımı, yüksek lisansımı Eskişehir'de yaptım. Tarih bölümünde yaklaşık 7 yıl kadar Eskişehir'de yaşadım. Aynı zamanda turizm rehberlik bölümü mezunuyum. Okej, słuchajcie, mamy pierwszą przerwę, 3 godziny od wyjazdu. Jesteśmy w takim miejscu, które się nazywa Dinlenme Tesisi. I to są takie typowe miejsca głównie przy highway, autostradach, gdzie można odpocząć, można coś zjeść i skorzystać z toalety. Można też kupić bardzo regionalne rzeczy. Jesteśmy w regionie Izmit i można tutaj kupić piśmanie. Zaraz Wam pokażę. Zrobiliśmy następną przerwę. Jesteśmy mniej więcej pół godziny od Eskişehir. Mamy taką małą przerwę obiadową, pół godzinki tylko. Zamówiliśmy z mężem tosty. Czekamy, aż przyjdą, a póki co chciałam Wam pokazać krótko następny taki Dinlenme Tesisi, czyli takie miejsce odpoczynkowe.
Słuchajcie, te przerwy są króciutkie. Mamy jeszcze dosłownie 7 minut na to, żeby chwilę odpocząć, więc pomyślałam sobie, że opowiem Wam króciutko o tym, jakim miastem jest Eskişehir. Eskişehir w tłumaczeniu na język polski oznacza stare miasto. I rzeczywiście to miasto jest bardzo stare, dlatego że pochodzi z czasów starożytnych. Później oczywiście było częścią Imperium Bizantyjskiego, Imperium Osmańskiego, ale od wieków było to miasto, które było szlakiem handlowym łączącym Anatolię z Grecją i z Persją. Dzisiaj Eskişehir ma bardzo młodego ducha, głównie dzięki 2 bardzo dużym uniwersytetom, więc jest tam bardzo dużo młodzieży. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Eskişehir również nazywano Wenecją Turcji, dlatego że płynie tam rzeka, która nazywa się Porsuk. Porsuk to po polsku Borsuk i nad tą rzeką są różne kawiarnie, restauracje, mosty. Można też przepłynąć się gondolą. No dzisiaj, tak jak widać, pogoda jest dosyć beznadziejna. Pada deszcz, ma też padać śnieg w Eskişehir, no ale zobaczymy, co mi się uda Wam pokazać tymczasem. Dotarliśmy do pierwszego miejsca, które będziemy zwiedzać, to jest Muzeum Lotnictwa. Muzeum Lotnictwa jest chyba bardziej dla fanów lotnictwa. Ja się boję latać i nie lubię samolotów, no ale zobaczymy, jakie tutaj samoloty można zobaczyć. Na pewno będą tutaj samoloty wojskowe, dlatego że w pobliżu też znajduje się lotnisko wojskowe. Także z takich ciekawostek to tutaj to muzeum jest poświęcone człowiekowi, który się nazywał Vecihi Hurkuş. Hurkuş oznacza wolny ptak i to był żołnierz, który walczył w I wojnie światowej. To była osoba, która bardzo się zasłużyła dla lotnictwa tureckiego, także tutaj te wszystkie eksponaty są poświęcone również temu panu. Wiele z tych samolotów, zwłaszcza tych mniejszych, to są samoloty takie treningowe do nauki. No cóż, myślę, że to wszystko prezentowałoby się dużo lepiej, gdyby pogoda była lepsza. No ale już nie będę na tą pogodę tak ciągle narzekać. Fajne miejsce, nieduże. Jeśli ktoś faktycznie interesuje się lotnictwem, czy też historią lotnictwa, to miejsce może być dosyć ciekawe. Tam karşımızda birazdan sağınızda kalacak 222 Parkı görüyorsunuz. Orası da yine eski bir fabrika. Bu fabrika özellikle Eti'nin kurucusu da olan Firuz Kanatlı tarafından. Słuchajcie, za mną znajduje się samochód. Samochód, który nazywa się Devrim, czyli po polsku rewolucja. To jest pierwszy turecki samochód. I teraz wyobraźcie sobie taki scenariusz. Jest rok 1961. Prezydent Turcji wydaje nakaz zbudowania pierwszego samochodu i daje inżynierom na to 130 dni. Inżynierowie, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w budowaniu samochodów, ani nawet porządnego ekwipunku, zdołali przez te 130 dni wybudować 4 modele samochodów. I w dniu wtedy, kiedy przyszedł czas na pokaz tych samochodów, samochód, właśnie ten Devrim, który jest za mną, samochód ruszył, ale po chwili od razu się zatrzymał. I to nie był samochód, który się zepsuł. Powód był taki, że ze względów bezpieczeństwa do baku z paliwem wlano absolutnie minimalną ilość paliwa.
i po prostu samochód nie miał wystarczającej ilości paliwa, żeby dalej jechać. Ale oczywiście nagłówki we wszystkich gazetach były bezlitosne, że samochody zostały wyprodukowane, ale niestety się popsuły. Szkoda. Zaraz będziemy wchodzić do Halle Gänchlik Merkeze, czyli to jest takie centrum młodzieżowo-kulturowe. Co ciekawe, ten budynek powstał w latach 30. XX wieku jako hala targowa, na której handlowano warzywami i owocami. Targ przeniesiono, miejsce miało zostać zburzone, natomiast udało się je odrestaurować i teraz to jest takie miejsce, gdzie studenci lubią spędzać czas. Idziemy do środka. Przeszliśmy teraz przez kilka ulic, nasz przewodnik nas przeprowadził, poopowiadał trochę. Obecnie jesteśmy nad rzeką Porsuk i tak jak Wam za chwilę pokażę, pływają sobie tutaj po tej rzece gondole, dlatego Eskişehir nazywane jest Wenecją Turcji albo też Amsterdamem Turcji, właśnie przez to, że przez sam środek przepływa tutaj rzeka i dookoła są piękne mosty i różne kawiarnie. Bardzo miłe i urokliwe miejsce. Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że miasto Eskişehir zostało wybrane 6. najbezpieczniejszym miastem albo w Europie, albo na świecie, już teraz dokładnie nie pamiętam. Mimo tego, że jest tutaj bardzo dużo studentów, bardzo dużo młodych ludzi i bardzo dużo pubów. Pozwiedzaliśmy trochę, teraz przyszedł czas coś zjeść. Eskişehir jest słynne z 2 rzeczy. Obydwie rzeczy to są potrawy, które pochodzą z kuchni tatarsko-krymskiej. Pierwsza z nich to çiğ köfte. Çiğ köfte będziemy jeść jutro, a druga z nich to balaban köfte. Balaban köfte zaraz przyjdzie i Wam pokażę.
jak to w Turcji bywa. Zanim przyjdzie główne danie, przychodzą malutkie przekąski. Mamy tutaj ogórki kiszone, paprykę, bardzo ostrą, małą paprykę kiszoną. Jest tutaj też pasta paprykowa, też dosyć ostra. I pieczony na ogniu bakłażan oraz papryki. Przyszły nasze klopsiki w sosie pomidorowym. Tutaj chyba jest trochę też jagnięciny na szaszłyku. Papryka pieczona, jogurt jest chyba pod spodem, sos pomidorowy i to wszystko jest zatopione w maśle. Bardzo dużo masła. Afiyet olsun tatlım. Słuchajcie, pojedzone. Czas na wyrok. Na pewno za dużo masła. Jeśli ktoś lubi na przykład iskendera z masłem, no to będzie mu to smakowało, bo chyba to jest bardzo do iskender kebab podobne. Jest chleb pod spodem, czy jakaś taka pide, na to jest jogurt, sos pomidorowy, masło, a klopsy mają bardzo dużo kuminu, czy kuminu i dosyć sporo chyba oregano. Są smaczne, natomiast jagnięcina trochę twarda. No ale warto było spróbować. A za mną widać jeden z najważniejszych symboli miasta Eskişehir. To rzeźba narodów. Na samym dole widać założycieli państwa, żołnierzy Imperium Osmańskiego. Na następnym piętrze tej rzeźby widać żołnierzy walczących w wojnie o niepodległość, a następnie wyżej widać przedstawicieli młodego pokolenia już nowej Turcji, a na samej górze, tam za mną, widać Atatürka, czyli założyciela Republiki Tureckiej. No i kochani, tutaj znajduje się ta sztuczna plaża. Piasek na tą plażę został przywieziony z Ayvalık, z nadmorza Egejskiego. Woda tutaj, której no, w tej chwili nie ma, ale woda w tym basenie jest sprowadzana właśnie z tej rzeki Porsuk. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie trochę większe. No to można powiedzieć, że to jest taki trochę większy basen z plażą. Na pewno fajne, dlatego że Eskişehir leży mniej więcej w połowie drogi między Stambułem a Ankarą. Nie ma tutaj żadnego morza, także myślę, że to jest fajna atrakcja dla mieszkańców tutaj tego miasta. Dotarliśmy do hotelu. Hotel nazywa się Anemon Hotel w mieście Eskişehir. Pokój w porządku, ciepło, czysto. Wydaje się ok. Chwilę poczekamy i będziemy schodzić na obiad.
kolacja zjedzona. Jedzenie było smaczne. Wiadomo, że to nie jest hotel pięciogwiazdkowy, a kolacja nie była jakaś wykwintna, ale bardzo smaczna. Ja miałam ryż i taką potrawkę z wołowiny z ziemniakami, z marchewką w sosie pomidorowym, bardzo smaczna. Do tego sałatki i hajdari, czyli taki gęsty jogurt z miętą, bardzo smaczne, trochę takie kwaśne. No i do tego po kawałeczku jakiegoś takiego małego ciastka. Te desery w Turcji, jak jeśli byliście, pewnie zauważyliście, że są bardzo często, nawet te upieczone, nasączone takim syropem cukrowym. No to jest nie dla każdego. Mi akurat dzisiaj smakowało, chyba energia się przyda po tym intensywnym zwiedzaniu. Także kochani, no na dzisiaj to wszystko. My z mężem jeszcze pójdziemy do supermarketu kupić jakąś wodę czy coś innego do picia, bo w hotelu jest tylko malutka buteleczka, to znaczy w pokoju. Także my się zbieramy na małe zakupy, a ja się z Wami żegnam na razie i w następnym odcinku zapraszam na ciąg dalszy naszej wycieczki po Eskişehir i w następnym odcinku to już będzie ostatni dzień naszej wycieczki, dlatego że wycieczka jest dwudniowa. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Pa, pa.